O, tu jest jakby luksusowo. Jest jakby luksusowo, jedna winda, druga. Ale tutaj jest maszynownia tych wszystkich 4 chyba dźwigów. Cacca, molla, freno dietro, bello, su frizione. Droga wydaje się wolna. Rafale, gdzie jesteś? Rafał jest w pierwszej wieży. Tej, której wchodziliśmy. Tak. Właśnie widziałem go na spiralnej klatce. Jeśli nie chcesz przegapić nowych odcinków, koniecznie zasubskrybuj ten kanał. A. On to dobry dzionek. Powiedzieć. Dobry dzionek. Ja jestem rządny przygód. Razem ze mną jest Sietra oraz Go Urbex. Rafał Dokładnie z Go tak. Urbex. I Sietra z Sietra Urbex. Sietras. I planujemy wejść tam. Do wnętrza, być może nawet na szczyt jednego z kilku stojących tutaj olbrzymich wieżowców. Aha. Dobra, mama. Tak, jest jedno wejście, a tu jest pewnie zjazd na -2. Jestem ciekaw, gdzie są szyby windy. Ty, jest kasetka na klucze w ogóle. Gdzie? Tutaj, A, masz rację. Taki mały safe podręczny. ale pusty. Pusty. O, fajnie. Czyli nie pusty. Będę mu przeszkadzał. Tam są chyba kolejne drzwi, które mogą być otwarte. Tak. I są butelki. No, Mamy tutaj do czynienia z najgorszą albo jedną z najgorszych dzielnic w całym mieście. A więc cykamy się również trochę ze śrubą, jak chodzi o nasze bezpieczeństwo po prostu. a to jest rozdzielnia. Aha, czyli my jesteśmy teraz parę metrów z 5-6 metrów pod ziemią. A tutaj najprawdopodobniej była jakaś stacja trafo. Opuszczona. Ja widzę, że tutaj chyba złomiarze rozebrali transformator, bo to jest pokrywa od transformatora. A to pomieszczenie to pewnie jest jakaś... No nie wzięli, no bo nie miała miedzi. Wow. No, jesteśmy 5 metrów 6 pod ziemią. Tu jesteśmy w tej chwili przy płocie chyba, Jesteśmy pewnie przy płocie, tak. bo ta siatka była przy płocie. A tam w górze, stąd, Wi-Fi? No od tych, od pomiaru pewnie. na który zaraz będziemy się wspinać. Jak wejdziemy. Wygięte. Nie chciałbym spotkać osoby, która to zrobiła. Powiedział. Wchodząc do tego miejsca. Mi się wydaje, że dźwignię tu użyli. No na pewno. Do tego nie zrobili. Tak, Aha. Dobra. Mierzy ciebie ręce. Główka niżej. Widać główkę? A ty idziesz. Rafał, jeden z niewielu ludzi wyższych ode mnie. O, tu jest jakby luksusowo. Jest jakby luksusowo, jedna winda, druga. Raczej będą działać. Nie przyjedzie. Trzecia, czwarta. Ale w tej wielkości I zejście na dół. 4 winne? Kurczę. Czyli I kolejna kartka. 4 szyby. jest To jest ta co? Okrągła, zgadza się. Na zewnątrz wchodzi? A, tak myślisz? Nie, mamy zejście morza. Ale tu drugi poziom pewnie tego. Ale tutaj są jeszcze piwnica albo coś podobnego. No już minęliśmy jedną klatkę, która idzie w dół. Ty masz transformatory? No, nie wiem dokładnie, raczej nie. Bo nie widzę tutaj na ziemi żadnych elementów mocowań, fundamentów i tym podobnych. Ale Zobaczcie, izolacja. zastanawia mnie trochę, No, że one są w zaskakująco dobrym stanie. w sensie, że jest tutaj czysto. Jest tu czysto, nie ma tu zielonych Wiesz, chyba, że było jakieś sprzątanie w międzyczasie. drzwi wyglądają na A, ty, no zobacz. świeżo odmalowane. U mnie w domu, w bloku nie ma takich drzwi. Nie, po prostu nie ma wilgoci tutaj, słuchajcie. To ratuje wszystko. Tu jest mała rdza, ale się No. nie ma. Nawet wilgoć się tu ma. Okej. Okej. To jestem ciekaw, jak to wygląda na tych piętrach. Podejrzane. Spokój jest teraz. Widziałeś sufit? Tak. No, wygłuszone. A Kompletnie. tych innych też tak to wygląda? Tak. Dziwne. Dziwne szczerze. No nie kradli tutaj. Podejrzanie ale się wygląda. włamali, tak? Podejrzanie wygląda ta piwnica. Czekajcie. Ja jestem ciekaw,
To jest transformator, tak? Nie. Jest zamknięte. A co tam, widzisz coś? Czekaj, próbuję, no takie samo pomieszczenie. Czekaj. Puste pomieszczenie. No. Ale nigdzie nie słychać żadnego brzęczenia. No nie. Czyli chodzi na to, że jest wyłączone spod napięcia. Budynek przynajmniej. Chyba, że... A, i to jest kolejne takie pomieszczenie. Po co to zostało zrobione w ten sposób? Nie widziałem chyba nigdy blogu, w którym Robili podwieszony sufit. zasłonić rury. No. Nigdy, nie mam pojęcia. Może był, wiesz, taki zamysł, żeby tu były jakieś takie elementy użytkowe pod wynajem, czy coś. Taki, wiesz, low budget. Mamy dwie klatki schodowe. Jedna prowadzi na zewnątrz, druga wewnątrz. Pytanie, która? Chyba, że idziemy sprawdzić, co jest na dole. To jest wejście na drugie piętro Parkingu? parkingu. Czy- Aha, czyli tutaj... Usłyszałem coś, ale zagłuszyliście. No to jest zdecydowanie... Teoria, Aha. że nie rozgrabiali tego, właśnie upadła. Patrz, system centralnego ogrzewania, patrz. Tak, Patrz tu. ale co oni tutaj zrobili? O kurde. Słuchajcie, ten... O, o, o. Może tak powiem. Właściwie wszystko było rozwalone. A właściwie jego większość Aha. zabrano. To jest chyba jedna nawet z jakichś tam pomp. No tutaj faktycznie może być dosyć spory problem z systemem ogrzewania. Tu jest szafa sterownicza i do tego... Nie no, są jeszcze styczniki. Pocięli tak bezmyślnie kabelki po prostu, co pierwsze to lepsze. Dużo zostawili, nie? No, noży może dało się poskładać. Powiem Ci, że... No, mam pewność, to co się tutaj Tak, włączali. Co to jest? Wentylacja. tak. Jeszcze działa. No. Uważam, Ci palca nie wciągnął. Wiem, właśnie kiedyś tak zrobiłem, że mi rękawiczkę wciągnęło, więc dlatego kręcę teraz od tej strony. Czekaj, jest tabliczka zamianowa. IP54. 94 rok, o ile się nie mylę. produkcji. Dobra. No to niedawno. Jak na takie, no jak na taki silnik, to w sumie, 31 lat. no to jeszcze by pośmigał. No a ta szafa od automatyki tutaj nie miała, że tak powiem, dobrego życia. No nie. Chyba nie nada się do dalszej eksploatacji. Nada się do eksploracji. A i filtry. Kurde, ale to po prostu i kolejna, no nie? Po prostu roznieśli to w mach. Dokładnie. I oczywiście piwko, słuchaj, było przygotowane, No, nie jedno, jak widać. ale czekaj, piwko jest też do 2020 rok. Mhm. Słuchaj, ponad 5,5 roku w tej chwili to ma. Czyli jeśli to jest panów, którzy to rozwalali, No, no to już miało miejsce lata temu. no, niestety. Tutaj jest przynajmniej od 2015 roku opuszczone. Kolejne piwo, sprawdzę tylko. 2020 rok, znowu. się No to zgadza. czyli jeden okres. Czyli zobacz, wyszła pandemia, to już na pewno było zamknięte, nikt się tym nie interesował. A, i zaczęli rozwalać. No, tutaj jest system centralnego ogrzewania i... Znaczy był. Uważaj na nogi, bo to się przychyla, jak podejdę. Czyli one były rozwalone, zamknięte. Wiecie co? Tam w drugą stronę, jak widzicie, tej spiralnej klatki, tam też jest takie małe... Trochę wygląda jak ciepłownia. No to Są to tam jest takie nie to. cylindryczne sterowiki. Okej. Zajrzę tutaj i tam dołączę do Was przy klatce spiralnej. Dobra. Tak, czy... Tam nie byliśmy właśnie. Nie byliśmy tutaj. Patrz, tu są te windy. Czerwony, tak. A jesteśmy piętro. Druga klatka. Aha. I zamurowane drzwi. I kolejny element centralnego ogrzewania. Prawdopodobnie tego po prostu nie zauważyli, bo jeszcze są w miarę całe szafy sterownicze, pompy. Może to jest po prostu
Nie, centralna, nie, chociaż może i centralna, bo są termometry. Nie, to jest centralna woda użytkowa. Czyli po prostu no, ciepła woda, zimna woda. Bo zobaczcie, że tutaj jest ten pojemnik na kapsułki pewnie z solą, czyli to była stacja uzdatniania wody, tak częściowo. Więc dlatego to nie jest to samo. To nie wiem, czy to jest jakiś sterownik. A to. Wiesz co tam, mała stacja uzdatniania wody. A to była łącznica od pewnie centrali telefonicznej. I stąd zapewne wychodziły kabelki na każdy lokal. Nawet są, 80, nie? no, są jeszcze tam, wiesz co, podpisy nawet. Że co to? Centralka telefoniczna. Znaczy nie centralka, tylko krosownica do centrali telefonicznej. O. Czyli po prostu stąd się zbiegały wszystkie kabelki, wiesz, od jakichś tam gniazdek telefonicznych i wychodziły na tych panelach. Izolowane rękawice? Tak, to są rękawice dieelektryczne, raczej były, bo są już porozdzierane. No to kawałek mufy. Pan warto iść? Pan w lewą stronę? W lewo. No w lewo to masz ten... Jest to jedno pomieszczenie takie małe ze sprzętami. To już dawno nie używane. Piwnica. Już mnie nogi bolą. O, coś czuję, że się wymęczymy. Najwyższy opuszczony wieżowiec, na jaki wchodziłem, miał 24 piętra. I tutaj są te płyty. Tu są te płyty stalowe, przyspawane. Jesteśmy w tym momencie najpewniej na poziomie gruntu, na parterze. Te płyty są po to, żeby tutaj nie właził. Natomiast, cóż, nam udało się odnaleźć inną drogę. Jest po prostu zasięg na rower. To znowu ci inni ludzie. Zobaczcie na to, że tutaj jest jakaś barykada zrobiona z drewna. Cholera. Rafale, gdzie jesteś? Jestem na drugim piętrze. Ale której wieży, tej, do której wchodziliśmy? O kurczę, trudno mi powiedzieć, wiesz co, zaraz spróbuję to ustalić, ale przechodziłem przez okrągłą klatkę schodową i na przejściu parter, pierwsze piętro była zadeskowana i była taka duża dziura, że można było sobie przejść. A mijałeś otwarty szyb windy? Wiesz co, nie zwróciłem uwagi, chyba nie, ale mam wrażenie, że chyba gdzieś jeszcze słyszę ten radio drugie w pobliżu. Na pewno stąd chyba widzę nasz samochód, ale nie jestem w tej wieży bliżej samochodu, tylko tutaj trochę dalej. Jesteś? Bo nie słyszę odpowiedzi. Przechodziłeś przez jakieś deski? Tak, przechodziłem przez deski. Wygląda na to, że to... Jest tutaj coś ciekawego?
Wiesz co, no generalnie nie, no jest puste piętro, poustawiane z cegieł zarysy, jak mają być porobione pomieszczenia. Julian idzie do ciebie. No okej, ja spróbuję pójść wyżej. Rafał jest w pierwszej wieży. Tej, której wchodziliśmy. Tak, właśnie widziałem go na spiralnej klatce. No generalnie tutaj to coś, wydaje mi się, że nie ma za wiele ciekawych rzeczy. Zniszczona klima. Myślę, że można byłoby sprawdzić, z której strony najlepiej to radio łapie, żeby oszacować, gdzie jest prawdopodobnie nadawca. Bo już jestem ile jeszcze piętra przede mną. Gdzie możemy łapać też jakąś budowę. Było z 4 kreski. Dai! Cazzuto, Fede! Cazzuto! Gas! Molla! Giù frizione, 2! Gas! Molla! Poco gas per entrare. Ciekawe, czy czat byłby w stanie przetłumaczyć. Gas! Gas, gas! Molla! Freno dietro, bello! Giù frizione! Ok, meglio no? Meglio no? Metti uno, ripari. La moto ce l'hai tu in potere, gli dici che deve fare. Hai notato che io quando te l'ho fatto vedere frenare mano addirittura la toglievo? Cześć, tłumacz mi z włoskiego to, co słyszysz na radio. Meno. Jasne, po prostu mów, a ja będę tłumaczył na bieżąco z włoskiego na polski. Quindi non aver paura di cliccare. O meglio di cliccare, non è un Albo raczej, powiedzmy w ten sposób. pedale, cazzo. Aha, Ma quella lì sopra lo lasci così? Non fa niente? Questa scelta vuota è un pensiero. O czym oni mówili? okej, słucham. Co mówią? Rafał, potwierdź, że nas słyszysz. Słyszę. Jestem parę pięter wyżej. Słucham, Ale jesteśmy jakieś w wieży kilka pięter auta, wyżej. czy dalej auta? W tej oddalej auta, chociaż chyba je nawet widzę. Jestem przy tej bramie, którą próbowałeś otworzyć. Aspetta, to widzę primo. Sono Znaczy widzisz tą bramę z okna, tak? Starałeś częściej otworzyć. No tak, zgadza się, ale nie jestem bezpośrednio przy niej, tylko w tym kawałeczek dalej. Sì, esatto. Però non sono Rafał, proprio attaccato tej a wieży, lei. w której Ma un zwiedzaliśmy buffet. piwnicę, czy przeszedłeś do tej drugiej położonej obok?
Wiesz co, no to trudno mi powiedzieć. Na pewno nie jest to ta wieża, na której jest graffiti METIX gwiazdka THB. Questo jest difficile do omówienia. Dziwi nie ta wieża, na której jest graffito M. Dai il numero, l'altro canale dell'altro gruista, qual è il numero dell'altro gruista? Mi scusi. Ma chiama deve spostare sti cazzi di crudi là, ma che cazzo si mette qua a mangiare i coglioni? Co oni powiedzieli przez radio po włosku? Dobra, powiem to przez Rafał, radio możesz przejść na po kanał włosku. drugi bez problemu? Dobra, to przechodzę na kanał 2. Rafał, słyszysz nas? Tak, potwierdzam. Idziemy wyżej. No okej, ale na której jesteś tutaj, tej pałce? Przyjdźmy na klatkę tą na zewnętrzną. Jak nas nie widzi, znaczy, że... Dobra, widzę ciebie, widzę. Jesteśmy na nie tej wieży. Dobra, widzimy się. Va bene, ty widzę. Somos operator. Va bene, ty widzę. Dobra, ale wiesz co, ty musisz działać tak, że mi tłumaczysz tylko to z włoskiego, co mówią na radiu, ale nie potrzebuję tłumaczenia w drugą stronę. Jasne, rozumiem. W takim razie będę po prostu tłumaczył tylko to, co słychać po włosku na radiu. I już nie będę tłumaczyć w drugą stronę. Chiaro, anche nella prova in strada, quando andiamo a... scusami, nella prova in pista, nella prova a tempo massimo, quella veloce, ci sarà un punto dove ti devi fermare con la ruota davanti, devi essere capace a farlo. È chiaro? Dai, dai. Maksymalnie szybko. Zrobisz punkt, w którym będziesz musiał poradzić sobie z tym, co masz przed sobą. Musisz to umieć zrobić. Jasne? Dalej. Vai Fabio, partiamo da quella rotonda da solo e poi parto da sotto di te per questo. Alza piano. Do czego pasuje ta rozmowa? Możesz tutaj mi rozjaśnić, bo chciałbym wiedzieć, kto nam zakłóca transmisję. Jasne. Już wyjaśniam. W tej rozmowie w zasadzie chodzi o to, że ktoś instruuje kogoś, żeby działał szybko i poradził sobie z jakimś zadaniem, które ma przed sobą. Na razie nie wynika bezpośrednio, kto dokładnie zakłóca transmisję, ale jeśli pojawi się coś konkretnego, to dam mi znać. Va bene. Buono. Fermati nel più breve tempo possibile. W porządku, rozumiem. Cerca di... Bravo. Jasne, nie ma problemu. Cerca di imparare a piegare leggermente. Non ti dico piegare, Nauczyć się? Okej, dobra, zrozumiałem. Stai frenando, sì, ma sei già là pronto col piede. Ok? I teraz przesuń to trochę do przodu. Poco. Va bene? O, Riproviamo. w porządku, spróbujemy. Io credo in te, Federico. Fidati. Dai. Czyli powiem tak, czy ta rozmowa przed chwilą nie pasuje do jakiegoś placu budowy? Jak? Dokładnie. Ta rozmowa brzmi jak coś, co mogłoby pasować do jakiegoś placu budowy albo miejsca, gdzie ktoś daje instrukcje co do tego, co trzeba zrobić. Na razie nic konkretnego o zakłóceniach, ale to rzeczywiście pasuje do takiego kontekstu. Okej, dobra, no bo jestem w opuszczonym wieżowcu, no i jak już jestem te 60, może nie, no dobra, no nie 60, ale no 40 metrów nad ziemią, no to widzę w oddali kilka żurawi budowlanych, a jest środek tygodnia. Okej, dobra, rozumiem. No to ma sens, bo
skoro jesteś w opuszczonym wieżowcu, jesteś jakieś 40 metrów nad ziemią, a w oddali widzisz kilka dźwigów budowlanych i jest środek tygodnia, to ta rozmowa faktycznie może pochodzić z jakiejś budowy. Dzięki temu wiemy, skąd mogą pochodzić te transmisje. Dobra, dzięki. Dobra, jeżeli jesteście dalej na 2, no to ta rozmowa, która cały czas się przebija, to jest z tych żurawi z budowy. Jesteśmy w bezpośredniej widoczności z tymi żurawiami. Rzeczywiście. O, a to jest ciekawe. Pietra, ja jestem już prawie na górze. Gdzieś nad nami lata helikopter, ale to chyba nie po nas. A ja jestem na całkiem fajnym tarasie widokowym. O kurna. To jest chyba kawałek systemu wentylacji. Chociaż tutaj bym obstawiał, że może kawałek elementu klimatyzacji, bo zobaczcie, że są tutaj te dmuchawy, zasysają to powietrze stąd i wyrzucają do góry. Więc podejrzewam, że to po prostu rury od klimy. O kurna. I jesteśmy w Mediolanie. Ja pierdzielę. No klimacik jest niezły. Spróbuję obejść to dookoła. No powiem wam szczerze, ten obiekcik no nie jest jakiś za specjalny. Jest daszek z ładnym widokiem na miasto i nic więcej. No i jeszcze na radiu te różne zakłócenia takie. O, zresztą teraz znowu słychać budowę, ale niestety mając tylko 10 minut na skonfigurowanie krótkofalówek Fietry, które niestety no, nie mają ani wyświetlacza, ani no niczego, tylko 2 przyciski, nie zdążyłem dłużej się nim pobawić, ponieważ były problemy z podłączeniem w ogóle do komputera, więc no cóż, muszę być na ogólnym kanale i to jeszcze z wyłączonymi filtrami, przez to nie możemy jakimiś tonami wywołania filtrować tej rozmowy. Ach. Okej. Jest i dach. Ale tutaj jest maszynownia tych wszystkich 4 chyba dźwigów, bo to jest wiadomo, cała szafa sterownicza, jakieś akumulatory, które miały pewnie podtrzymać część tutaj systemu. Z kolei tutaj mamy właśnie jedną wciągarkę, drugą, trzecią. Teoretycznie, gdybyśmy zwolnili hamownik, który jest tutaj, no jest cała kawa tego hamownika, to można byłoby tą kabinę tam jakoś wciągnąć. Że zajrzyjmy w ogóle do... O kurna. A, kabina jest na górze. To ciekawe. A tutaj? Jak to wygląda? No tutaj to jest niezła przepaść. No trochę zleciało. A, jeszcze się obijało. Prawdopodobnie jest na parterze. A to tutaj też jest. Teraz spadło. Trochę czasu ten kapsel leciał. Nie ma co tamto. Jakiś zasilacz, kolejne steczniki, 2 większe, trochę elektroniki. Ach. O, to jest nawet prawie cała płyta główna. Myślę, że ma może jakiś panel jeszcze do sterowania. Cóż to mamy za układy? Jakaś pamięć tutaj była. Na pewno nie było żadnych atmek i tym podobnych innych STM-ów, więc jakieś starsze rzeczy.
O, a to... To nie są jakieś diody? Nie, no to nie już diod, może to jest jakiś tranzystor IGBT? Możecie mi podpowiedzieć, czy to nie jest na przykład to, co może być też w takiej obudowie, bo coś mi się wydaje, że to jest tranzystor IGBT jakiś tutaj. Szafa sterownicza jak szafa sterownicza. Tutaj styczniki rozwalali, może liczyli, że te styki tam będą jakieś takie bardziej wartościowe. No to chyba nie te czasy już. Mostki prostownicze. I tyle. Idziemy na dach, żeby zaliczyć już daszek, bo w końcu tylko tego brakuje, aby zrobić sobie, nie wiem, selfiaczka na dachu i tyle. Powiem wam szczerze, że jest dosyć wysoko. O. No jestem na dachu, na górze. Świetnie po prostu. O, jest tam żądny przygód i Sietra. No, dobra, także jak widzieliście, dotarliśmy na dach. A za mną tam jest jeszcze Sietra i żądny przygód, także wbijajcie też do nich. No i co? Do następnego odcinka. Dawajcie oczywiście znać w komentarzach, jak taki filmik, no taki mało urbexowy, no bo wiecie, że ten cały wieżowiec, no to powiem wam szczerze, tak średnio się miał. Także lecę na dół, bo jest trochę schodzenia. Dobra, jestem już na drugim piętrze. No i ogólnie ta wbita, którą wchodziliśmy, była gdzieś tutaj. Sorry za ogólnie za przepalone nagrania, ale no na manualu mam tą kamerkę, żeby tak nie falowała tym światłem w koło. I generalnie tak, ta wbita chyba tutaj widzę jakieś takie naderwane szczebelki, to chyba jest w tym miejscu. No i problem jest taki, że to nie jest takie hop-siup, żeby po prostu wyjść stąd w normalny sposób, ponieważ większość drzwi jest zabita tutaj tymi dechami i zamurowana nawet, więc trzeba kombinować. Droga wydaje się wolna. Słyszę Juliana. Mi scusi Margarita. No, widzimy się w następnym odcinku. Tak, tylko szukałem latarki. Oświetlę ci na No już czekaj, bo że mi radio chcę włożyć do kieszeni. Dobra. Mi scusi Margarita. Zaczekaliśmy na Rafała. O, jestem. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Dokładnie tak. Nie wiem, widzicie te wieżowce tutaj za tymi znakami, te takie dwa, to jest chyba to, nie wiem czy dobrze pokazuję. No to właśnie zeszliśmy z dachu, wyszliśmy z terenu przez jakąś dziurę w płocie i dosłownie 50 metrów od tej dziury zauważyliśmy, że bardzo wolno jedzie koło nas samochód. No i zwolnili, jechali praktycznie równo z naszymi krokami, jak my sobie szliśmy chodnikiem. No i nagle oni się zatrzymują i podjeżdża policja. My sobie kulturalnie przeszliśmy przez pasy. Nasz samochód też jest nadal gdzieś tam, ale no musimy się ulotnić na parę minut, bo kręcą się koło tego budynku. Prawdopodobnie to wyjście na dach w godzinach szczytu, w sumie na jeden i drugi dach, nie było do końca dobrym pomysłem. Tak, nie, no dobrze wyglądasz, no. Także myślę, że teraz czas do Lidla. W ogóle nie wiem, czy wiecie, podobno Lidle są tutaj traktowane jak u nas Biedronki. Jest, wiecie, pełno palet i takie tam inne atrakcje, więc schowamy się gdzieś za paletą i myślę, że te gwiazdki, które migają gdzieś tutaj, nam po prostu znikną.